Cześć, jesteśmy podcast Popkultura, ale nie w regularnym wydaniu, bo przygotowaliśmy dla Was również serię, którą zatytułowaliśmy Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I w tej serii będziemy poruszać tematy wykonawców, którzy szturmem wdarli się na listy przebojów i do naszej świadomości, a później gdzieś przepadli, zniknęli, a może faktycznie działają. Co się działo z nimi po wielkim sukcesie? Gdzie są dziś? Jakie mają plany? Kto żyje? Kto nie żyje? Dużo się będzie działo i w każdym odcinku będziemy dla Was opowiadać historię dwóch zagranicznych wykonawców i jednego polskiego. Ja jestem Krzysiek, standardowo ze mną Ola przy sprzęcie, także myślę, że możemy zaczynać. Jennifer Page. Jennifer Page urodziła się 3 września 1973 roku w Marietta w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. A jej debiutancki singiel Crush pochodzi z roku 1998 i stał się międzynarodowym sukcesem. Królował na listach przebojów i także pojawił się na 3. miejscu listy Billboard. Duży sukces ten utwór odniósł w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, i myślę, że w Polsce był dużym hitem. Jestem ciekaw, czy znacie jakieś inne piosenki od Jennifer Page, bo skoro hit już był, to był czas też na album. Album Jennifer Page, z którego pochodzi ten utwór, nosi tytuł, uwaga, Jennifer Page. A na single wybrano jeszcze utwór Sober i Always You. Krytycy wówczas doceniali głos Jennifer, a sama koncertowała na całym świecie. W międzyczasie nagrała utwór Beautiful na potrzeby filmu Miłość w Nowym Jorku z Richardem Girem w roli głównej. W 2001 roku pojawił się jej drugi album Positively Somewhere, który promował utwór These Days i na wydaniu europejskim dodano jeszcze utwór Stranded. Drugi album odniósł duży sukces, uwaga, w Japonii, a single tam cieszyły się popularnością w stacjach radiowych w całej Azji. 2 lata później, w 2003 roku, poinformowano, że jej drogi z Hollywood Records i Edel Records się rozeszły. Na pożegnanie z tą drugą wytwórnią wydano jeszcze kompilację największych przebojów zatytułowaną Flowers. W 2008 roku wydała album Best Kept Secret, ale niestety żaden utwór z tego albumu nie stał się przebojem. Po drodze miała jeszcze kilka projektów, m.in. album świąteczny, zaś w 2015 roku uruchomiła zbiórkę na produkcję kolejnego wydawnictwa, które się oczywiście ukazało i nosiło tytuł Starflower. Od tamtego czasu na próżno szukać nowości. W streamingu znalazłem house'ową wersję utworu Crush i akustyczną. Jennifer pozostaje aktywna na swoim koncie na Instagramie, gdzie pokazuje swoje życie codzienne i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę dobrze, wygląda wręcz wspaniale, bym powiedział. Sixpence None the Richer. Na początku lat 90. gitarzysta i autor tekstów Matt Slocum poznał 17-letnią wówczas wokalistkę Lee Nash i zrealizowali razem demo. Do duetu później dołączyło więcej instrumentalistów i utworzyli zespół Sixpence None the Richer. Nazwa zespołu została zaczerpnięta z książki Mere Christianity C.S. Lewisa, a w Polsce rozpowszechnionej pod tytułem O wierze i moralności chrześcijańskiej. Po demo wydali album The Fatherless and the Widow dla niezależnej wytwórni Rex Music w 1993 roku i ruszyli trasę koncertową. Z kolejną płytą powrócili 2 lata później w 1995 roku i nosiła tytuł The Beautiful Mess. Przed zwróceniem uwagi szerszej publiczności w 1997 roku podpisali umowę z wydawnictwem Squid Entertainment należącym do Steve'a Taylora i wydali swój największy album zatytułowany po prostu Sixpence None the Richer, który zawierał hit Kiss Me. Ten utwór zdecydowanie wywindował, uwaga, chrześcijański zespół na szczyty list przebojów w nurcie muzyki pop. Przyniósł im także nominację do Grammy w kategorii najlepszy album rock/gospel, a także platynową płytę już w 2000 roku za sprzedaż 1 000 000 egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych.
Album promowali jeszcze coverem piosenki There She Goes zespołu The La. Po tych wydarzeniach zespół miał już gotowy do wydania kolejny album, ale ich wytwórnia zaczęła się rozpadać, pozostawiając zespół w zawieszeniu na kilka lat. Ostatecznie Squid Entertainment upadło, a album Divine Discontent został wydany dopiero w październiku 2002 roku. A z tego albumu pochodzi cover utworu Don't Dream It's Over. Ale niestety 26 lutego 2004 roku Matt Scollum ogłosił rozwiązanie zespołu. Ale w międzyczasie wokalistka wydawała solowe single i albumy, a nawet miała piosenkę A Place for Us napisaną przez Briana Adamsa z Tylerem Jamesem do filmu Disneya z 2007 roku Most do Terabithii. W listopadzie 2007 roku zjednoczyli się ponownie, a w 2008 wydali epkę My Dear Machine oraz album świąteczny The Dawn of Grace. W międzyczasie koncertowali, przygotowywali się do nagrania kolejnej, już tej po latach, płyty długogrającej, która pojawiła się dopiero w 2012 roku i została zatytułowana Lost in Transition. I teraz przenosimy się w czasie do tego roku, ponieważ ogłosili nową trasę koncertową z okazji 25-lecia wydania swojego największego albumu, właśnie zawierającego utwór Kiss Me. Wydali także wznowienie tej hitowej płyty na winylu, a niedawno ogłosili nowy singiel We Are Love i nową epkę Rosemary Hill, która ma zostać wydana w październiku tego roku. Mimo że pozostają aktywni z małymi przerwami, to fajnie, że jakby nadal działają, ale niestety nic nie powtórzyło sukcesu utworu Kiss Me. I tym właśnie oto sposobem przechodzimy do ostatniego bohatera dzisiejszego odcinka. Maya Craft. Maya Craft miała być naszym polskim odpowiednikiem Britney Spears w nowym milenium. Ale czekajcie, od początku, żebyśmy się nie pogubili. Natalia Gryczyńska, bo tak właśnie się nazywa, pochodzi z Poznania, z muzycznej rodziny, bo jej ojciec z wykształcenia jest muzykiem, a zaznaczmy też, że była samotnie wychowywana przez matkę. Ale w 1999 roku była uczestniczką w programie Start w TVN-ie, Meta na scenie w TVN. Przedstawiciele wytwórni Zigzag, stworzonej przez muzyka Marka Kościkiewicza z zespołu Demono, a później przekształconej w BMG Poland, zauważyli Natalię i zaproponowali jej kontrakt. Zasugerowali jej też przybranie pseudonimu artystycznego Maya Craft, ponieważ ich zdaniem jej nazwisko było zbyt trudne do zapamiętania. W 2000 roku pojawiła się jej debiutancka i właściwie jedyna płyta zatytułowana Moje skrzydła. I tak jak wspomniałem, jest to jej jedyne wydawnictwo fonograficzne, więc to z niego pochodzi jej utwór o tym samym tytule. Moje skrzydła. Skrzydła są po to, by się zbić. Tak mówiłeś mi, jak niebo wysoko, bo to świt. Nie da się zaprzeczyć, że utwór jest łudząco podobny do utworu Born to Make You Happy Britney Spears, a klipy, choreografie i sam wizerunek uroczej blondynki również były inspirowane postacią Britney Spears. Ale album promowały też dwa inne single, m.in. Twoja magia i duet z Bartkiem Wroną z zespołu Just Five o tytule Mój karnawał. Obejmij mnie, to ja twój sen, odpłyniemy razem z rytmem na miłości naszej wyspy. I co ciekawe, wersja płytowa nie zawiera wokali Bartka Wrony. Natalia w wywiadzie dla Plejady wspominała, że nie miała żadnego wpływu na ten projekt Maya Craft i że trudno jej było stracić swoją tożsamość. Ponadto dodała, tutaj cytuję, trzeba być wrażliwym, jak się pracuje z dziećmi. Przeszłam przez różne rzeczy, przez które dziecko w wieku 16 lat nie powinno przejść. Ale cały projekt okazał się być dla niej cenną lekcją życia. Szybko dorosła, stała się silna i niezależna. W 2001 roku prowadziła jeszcze program Supermuza na antenie TVP Polonia i muzycznie przepadła. Skupiła się na nauce. Mimo propozycji nagrania kolejnej płyty twierdzi, że nie dostała na tyle atrakcyjnej propozycji, choć nie skreśla też możliwości powrotu, bo dalej lubi śpiewać, ale póki co takich planów nie ma. Natalia dużo podróżowała. W 2009 roku skończyła filologię polską na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach współpracowała jeszcze z kilkoma organizacjami sportowymi, m.in. UEFA i PZPN, jako marketingowiec. A od 2015 roku mieszka w Miami, gdzie początkowo podejmowała dorywcze prace, m.in. była kelnerką, a później zajęła się sprzedażą luksusowych posiadłości i tym się zajmuje też do dziś. I tutaj kolejny cytat z Natalii, niegdyś nazywanej Mają Craft. Kariera w sporcie była super,
ale zawsze chciałam pracować w biznesie, który pozwala na inwestowanie pieniędzy w długoterminowe dobra, które zyskują na wartości. Już wtedy myślałam o tym, by działać w nieruchomościach. To twardy biznes, ale dobry i wieloletni biznes. No i tak mi się życie ułożyło, że trafiłam do Miami i tu zostałam. Zajmuję się sprzedażą luksusowych domów. Pracowałam m.in. z celebrytami, raperami, piłkarzami. Niedawno skończyła 40 lat i cieszy się życiem. Mówi, że nie pije alkoholu, jest singielką, nie ma dzieci, ale ma dobre życie, z którego ciężko jej będzie zrezygnować. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się taki format spodobał. Jeśli macie propozycje artystów, których chcielibyście, żebyśmy omówili w tej serii, to zostawiamy Wam oczywiście na to przestrzeń w sekcji komentarzy. Ja nazywam się Krzysztof Kreft i dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami podczas tego pierwszego odcinka tej serii. Dziękuję Wam ja i oczywiście Ola, która jest standardowo przy sprzęcie. Dajcie znać, czy Wam się to podoba i do zobaczenia i do usłyszenia.